Piec wyszlakowałem dzisiaj. To jeszcze cieplutkie. Zawsze myślę ziemniaki w to tutaj napchać i codziennie taczkę wypchnę, jak to już wyschnie. Dobra, włączymy dmuchawę i czekamy na wybuch. A widzicie? I teraz to już mogę drzwiczki otworzyć. Jekło. A gdybym drzwiczki otworzył przed tym, zanim on sobie tak dmuchnie, to jest moment, w którym te spaliny i gazy wylotowe, bo tutaj jest, pokrótce mówiąc, Holzgas, czyli gaz drzewny, zanim on tutaj samozapłonu dostanie, to się kotłuje, jakbym uchylił tylko drzwi, nawet nie otwierał całkiem, uchylając drzwiczki. Komin ma taki ciąg, że momentalnie mnóstwo świeżego powietrza od razu z tlenem, jak to w powietrzu, jest podane do tej mieszaniny i to jest strasznie niebezpieczne. Pierdolnie tak, że drzwiczek nie da się utrzymać, a czasami to ten jęzor ognia to by tutaj, kurczę, po sprinterze poszedł. No i tak samo, nie wiem, Kamil mi chyba pisał, czy ktoś mi pisał właśnie, że tam tak pod spodem widać ogień pod piecem. Ale to jest tak, płaszcz wodny jest tutaj, do tego miejsca, tutaj jak widać, to jest od wewnątrz blacha, wiecie, no, żeby zamknąć płaszcz, spawana tu i tutaj, tak, bo tutaj dopiero jak ten zawód to jest płaszcz wodny, a to jest tylko szóstka blacha, ta część, bo tamta z tyłu ma płaszcz do samego dołu. Tu jeszcze, żeby on się, bujać, żeby się nie bujał, bo to cyklopem nie mogłem go podnieść, tutaj ustawić w całości, ale płaskownik 10 podstawiony, nakrętka jakaś wlazła 10. Dobra, że on sobie stamtąd też trochę zaciąga powietrza. Nie jest to niebezpieczne tutaj, że jakimś tam pożarem grozi czy coś, bo mówię, tu jest tak niesamowity ciąg kominowy, że on co dmuchnie od razu wciąga do środka. Zresztą widać miejsca takie, gdzie jest większa szpara. No jak dmuchnie, tak jak teraz, no to ale jutro rano to będzie zasypane tutaj i wciąga normalnie, jak się nogą tak wiecie przegarnie, no to cały ten pył wciąga do środka. Nakrętkę tu sobie położymy. Teraz to wiecie, mogę otworzyć i mi tutaj to krzywdy nie zrobi. Jeszcze jest jedna opcja, którą jak rozpalaliśmy, to odkryłem z Jackiem, bo no nigdy tego nie praktykowałem, ale można, teoretycznie nie powinno się dać, ale jednak się daje, bawiąc się tymi klapami powietrza tutaj z tej strony i z drugiej strony jest taka sama, bo to jest na stronę zdublowane jest. Jedna klapa tu, druga klapa tu. To jest powietrze, tam regulacja pierwotne, wtórne. Tych nie ruszając, te przekręcając w tą stronę obydwie dźwigienki. Po pewnym czasie jest takie sromotne jebut i tutaj pełno ognia się, tak wiecie, między tymi dopala. Fajnie to tak wygląda, no ale na początku to się wystraszyłem, bo mówię, kurde, pierdolło, że ten. I no to samo zgaśnie, bo tutaj mam wilgotny ten opał, ale jakoś tak wtedy, nie wiem, być może też, że
było, że to przy rozpalaniu, że szamot w palenisku zimny, kocioł niewygrzany, komin niewygrzany, ten ciąg kominowy był mniejszy i to temu też może tutaj w tą stronę poszło, tutaj przez żmijkę, tędy, o to się wiecie, no wszystko sypie, bo to wycierane już, nie? No i tu jest drugi wentylator, taki samoróbka, a ten jest kupny, musiałem dołożyć, bo to kiedyś było za mało i no lepiej by było, jakby jeden był duży albo dwa takie i je zamocować po prostu, jeden tu, drugi z tamtej strony, tak żeby ten kolektor wymontować wtedy, no ale to tam kiedyś zrobię, wiecie, nie? I kiedyś zrobię, później latem zrobię, przychodzi zima, piec trzeba rozpalić, no i się kotłownia pyta, co ja latem robiłem, że nic nie poremontowane. Dobra, zobaczę, chyba to wstawię, o. Płomień, nie wiem czy to widać na tym, taki jest zielono-niebieski. Na tamtej kamerze tak nie widać, ale tu na telefonie może będzie widać. Tu mam blokadę taką po partyzancku, ale wstycznik wkładam, żebym nie musiał tutaj, bo to jest że ciągle bym musiał trzymać podajnik. A przestawimy teraz na automat. Tu wszystko włączone i do domu na herbatę. Jeszcze zobaczymy, co tu tam z komina leci. A, to tak kurde. Patrzę, pęknięcia między cegłami, to gdzieś, o widzicie, tak z boku taki jest ten troszeczkę. Wieje od wschodu, bo to w tą stronę teraz wieje tutaj. Dmuchawa chodzi, a dymu nie ma. I kurde, takie mroźne powietrze czuć. Niby, no skup się, -4, ale wilgotność, jak na obiedzie byłem, ponad 80%. Strasznie te powietrze zimne jest takie. Dobra, no jeszcze raz zajrzymy. A kiedyś, o właśnie, te piece, co kiedyś tutaj stały, już się widzicie, dmuchawa wyłączyła i chodzi tylko podajnik i ten, i pompa. Podajnik napcha i się wyłączy. O, tylko pompa teraz chodzi. I temperatura jeszcze będzie rosła prawdopodobnie, no. Te dwa kotły, co tutaj były, to potężne były. No nie powiem, że pod sam sufit, bo to tak, no bym musiał z samochodem i tym wyjechać. Tu na tych słupach, kratownicach, jedna, druga, trzecia tam, tak jak te zastrzały, to były wsypy takie od miału. Przez dach były klapy, znaczy nie było klap, były otwory normalnie, dziury w dachu i taśmociąg taki długi. Tu gdzieś stały drugie słupy, tak, no jak tamte są tu, to tu. I tu stąd szło tak w tą stronę trochę, a piece gdzieś były, no tak, odtąd może, tam do końca, do tego. Dwa kotły jak stały, to powiem wam, no na środku było tak przejścia z metr może między nimi, bo jeszcze u góry był pomost na ten, między piecami taka kładka, żeby tam do zaworów, do pomp dojść. A tu między ścianą a kotłem, no to było tak ciasno, no ciaśnie jak teraz, bo to taczką by nie przejechał z jednej, z drugiej strony. Tutaj też było ciasno. Na początku, tak jak jest, widzicie, tu zostało, bo ja to tutaj te drzwi to robiłem, tu jest praktycznie tak, no odtąd gdzieś, nie, odtąd tak było, bo to jest stare, nie, czy to klejone, nie, to jest stare, to dobra, czyli odtąd, tu gdzieś idzie też ten kątownik,
dotąd, no to było szeroki taki kanał, ja wiem, z 1,40 m, może no tak głęboko w tą stronę po skosie i tutaj tak jak narożnik tej kapciory to się kawałek dalej kończył, taki szeroki był łańcuchowy zgarniak, coś jak wyciąg do obornika na takim łańcuchu, o, na takim łańcuchu to pracowało, takie oczka, kątowniki w poprzek, wszystko stalowe było, on był aż tutaj dotąd, do samego końca, że też tak tutaj było lekko przejścia tylko i z dwóch kotłów jak szlaka się osypywała, bo kotły były z ruchomymi rusztami, szlaka się osypywała, zjeżdżała na dół w ten kanał, wyciąg był, to tam wujek kiedyś takie te automatyzacje porobił na początku lat 80., że to kosmiczne technologie wtedy były. To wszystko było tutaj, czasy można regulować, ustawiać. To wyjeżdżało szlaka na zewnątrz, ale co, później nawet nie wiem czemu, ale koniec końców to wszystko było wycięte. Kanał był betonowy jakiś tam z Emek, czy to wylany, nie pamiętam, bo ja go tutaj zagruzowałem, jak była posadzka robiona, to jeszcze z bratem tu posadzkę robiliśmy. To było wszystko zagruzowane. Aha, część to było właśnie, bo tutaj był czopuch taki, jak tu mam teraz do komina, no to tutaj gdzieś u góry był taki, kurde, ja wiem, z 80 na 80 albo metr na metr kwadratowy, wymurowany cały. I to wszystko jak było oburzone, no to w ten kanał było tutaj pozgarniane, gruzu dowiezione i wylane do tego. No ale później to trzeba było tutaj taczkami wywozić. I to tak po paręnaście taczek pewnie na dobę było. No ale kto to tam się przejmował. Było do zrobienia, trzeba było ogarnąć kotłownię i była zrobiona. I co? I później jak już się stał za drogi, a tutaj nasz lokalny tartak, trociny jakieś, czy takie tam wiecie, no głównie trocinę braliśmy tutaj do tego, że oni to płacili do ochrony środowiska jako odpad poprodukcyjny. Były takie tam w 90 latach dziwne przepisy. No to tata wykombinował, że te wsypy na miał były wypalone stąd, wszystko wywiezione i tutaj przed każdym tym kotłem nie ma żadnych zdjęć, bo to kto to kiedyś tam zdjęcia robił, to jeszcze czasy internetu nie były, aparatów cyfrowych też nie, no to nie ten, ale tu były dwa przedpaleniska z cegły szamotowej, no i do nich już niestety ręcznie trzeba było trociny czy jakieś takie tam resztki z tartaku ładować. Oj, dużo tego szło. Stalincem napychaliśmy. Jeszcze Stalinca mieliśmy. Taka historyjka, bo nie wiem, widać, dobra. Tutaj pod tynkiem nie widać, a tutaj widać takie tam, tu jest ściana, tak o, ja wiem, z 1/3 ściany, tak tu za sprinterem, jak to pęknięcie, to jest nowa ściana tu zrobiona, bo cały budynek jest z pustaków żużlowych takich. No a tu były takie duże drzwi z tej strony, żeby tam jeszcze jak to na miał wszystko chodziło do taśmociągu, wyjście z kotłowni. No ale to mój brat kiedyś tutaj przez drzwi stalincem próbował trociny wepchać. No i ściana się oparła tutaj na piecu. Dobrze, że to tak się tylko jakoś tak wiecie przełamało w taki V. Góra tak leżała. Fakt, że to jest wiecie no dach na tym kurde wisiał też tak. Patrz na mnie, nie dotykaj mnie. No, ale na szczęście przez tyle lat co to tak było, nikomu to na głowę nie spadło. A ja swojego czasu to tutaj pchałem trociny, też stalincem od strony wiaty. O, i tą rurkę od tego, słup od wiaty. Tutaj jest taki porządnie wgięty. To jest tam, no
No to nie sięgną, no to z 2,60 od ziemi może. Ale to był, tutaj po tym się jeździło, tutaj dół Lemiesza był, a staliniec chodził tak, że trzeba było uważać, żeby od dach od tego kabiny nie zostawić, albo stalincem kabiną, żeby wiatr nie pociągnąć. Tyle tu trośnin było i to wtedy tych bram nie było, tu były takie, jeszcze tak jeszcze jak ten słup był, co tam wgiąłem, no to tu na 2 pustaki była też taka ściana, wiecie, bo to takie duże okna tutaj były prawie do ziemi, świetliki, a później jak te paleniska zrobiliśmy, żeby tędy tutaj do nich ładować, no to tam okna u góry zostały i ten, ale to takie jak te drzwi, mniej więcej tu okna do, no tak, dotąd może były tak 70-80 cm od ziemi, to było wywalone. Tu mówię, za tym był kawałek ściany, no i ja to też tutaj wepchnąłem. Jechałem, wiecie, jak w mrozy się ruszyło taką pryzmę, no to zaraz kłęby pary, nic nie było widać. No i tak stanąłem, czekam aż mi się to rozwieje trochę, ale żeby bliżej pieca dopać, ja mówię, a jeszcze trochę. No i później już patrzę, że też ściana się wysypała, te pustaki, no to co, no już cofnąłem i też że tak kupę lat było. Tam jeszcze tu z drugiej strony za słupem też ruszyłem, bo to nie wiem jak to wtedy tutaj trafiłem, a może innym razem. Z tamtej strony jest ten skrzynka z BM-ami. Tu i jakoś kiedyś tutaj to rozdarłem. Tu nie było tak ładnie zatynkowane jak teraz tu za słupem. Słup był osobno od tego, ale tutaj tył od tej szafki z prądem odpadł cały. No i to trzeba było tak na cegły, wiecie, przemurować, tutaj przemurować, jakoś załatać, ale to co tu szkody narobiłem, to człowiek by miał za gówniarza taką wiedzę i doświadczenie jak dzisiaj mam, no to też by to inaczej wszystko szło. No i dobra, i zobaczcie, piec jest na 42 ustawiony, od tamtej pory stoi, a mamy 45, a mamy ustawione, czekajcie, niech to wcisnę, no. Tu mamy temperaturę, mogę sobie, wiecie, podnieść, zmniejszyć. Teraz tak po południu, to tak trzymam na te 42. No dobra, bo patrzę w telefon, to nie mogę w klawisz nacisnąć. I przy 42 się wyłącza, a zobaczcie, jest 45. I teraz sobie będzie powoli spadać. Chyba do tych 41 łączy się, a na noc na 38 przełączam i rano też tak na te 38 jest do obiadu, bo to nie ma co tego. Dobra, patrzę, bo to już 18 minut tutaj idę na herbatę do domu. To na razie, cześć. To telefonem nagrywam, to nie wiem jak ten obraz tutaj pewnie się nie może skupić za każdym razem, ale ciężko telefon tutaj ma z ostrością, żeby wyostrzyć, złapać i tak to wygląda wszystko. Sople wiszą jak nie wiem. Dobra, trzymajcie się, cześć.